Pierwsza część teorii EXO naprawdę miała duży odzew i wam się spodobała, dlatego pora na kolejną część i tym razem będzie to teoria do najnowszego teledysku EXO, czyli Power. I troszeczkę zaburza to chronologię, aczkolwiek da się omówić Power bez szczegółowego omawiania poprzednich teledysków, więc zaczynamy. I zacznijmy od teasera RF-05, który jest pokazany właśnie z perspektywy tej czerwonej siły, czyli Red Force. RF-05 udaje się zdobyć kulę z mocami wszystkich członków EXO, aczkolwiek nie udaje mu się pozyskać światła, czyli mocy Baekhyuna i słyszymy ostrzeżenie o niebezpieczeństwie, które właśnie może być z tego względu, że on nie ma tej mocy Baekhyuna, czyli Baekhyun jest dla niego zagrożeniem. Istnieją różne teorie, jedni mówią, że to Baekhyun zdradzi resztę EXO, inni mówią, że Baekhyun właśnie uratuje resztę EXO, ale to ma sens, jeżeli spojrzymy na teledysk do Monster, gdzie wszyscy poza właśnie Baekhyunem zostali schwytani. Ale przejdźmy do teledysku Power, bo rozpoczyna go narracja, która jest jakby kontynuacją tej historii, którą słyszeliśmy w teledysku do Mama. The universe has transformed. Distorted space has been reassembled. Warped time has been reset. And the unpurified Red Force imbrues two suns with darkness. Z narracji dowiadujemy się, że dwoma słońcami zawładnęła czerwona siła i wypełniła je mrokiem i możemy przypuszczać, że EXO już nie ma swoich mocy. Zostały im odebrane, tak jak widzieliśmy to w teaserze do Power RF-05. Ich moce zostały uśpione, tak samo jak widzimy, jak te dwa słońca gasną. Aczkolwiek nagle w tym teledysku coś się dzieje, widzimy 9 krasnoludków, którzy oczywiście symbolizują 9 członków EXO. Jeżeli ktokolwiek by się zastanawiał, gdzie jest Lay, bo nie ma go w tym teledysku, to jest on nadal w EXO. Właśnie tylko i wyłącznie dlatego, że jest tutaj tych 9 krasnoludków. Przez chwilę widzimy również scenę, w której EXO zajmuje się jakby własnym życiem i na ścianach wiszą plakaty. Jeden z nich to plakat The War, a drugi to jest plakat maszyny, która nazywa się Red Force, czyli znana nam czerwona siła. Przez chwilę widzimy też białego kotka z literką L przypiętą do obroży i będzie on symbolizował w tym wypadku EXO-L i potwierdzenie na to, że ten kotek właśnie symbolizuje fandom EXO, czyli EXO-L, jest fakt, że obok niego znajduje się Lightstick. Ten kot bawi się także 8 kulami, które symbolizują EXO i symbolizują ich mocy, ale główne pytanie to, dlaczego tych kul jest 8. Po pierwsze istnieje teoria, że ten kot może także symbolizować Leia, stąd właśnie L na jego obroży, ale z drugiej strony może być to odniesienie do Baekhyuna, któremu nie udało odebrać się mocy, po prostu on nadal ma tą swoją moc, więc nie ma tam tej kuli z mocą światła. Koło tego kotka widzimy napis Planeta 1485, jest to odniesienie do planetoidy Isy, która wchodzi w skład głównego pasa planetoid okrążających Słońce. Następnie pojawia się planeta 1563, czyli egzoplaneta Kepler, czyli mamy tutaj od razu nawiązanie do EXO i do faktu, że oni właśnie pochodzą z egzoplanety i na tej egzoplanecie widzimy kask, a także słyszymy melodię z Love Me Right. Od razu wiadomo, że akcja tego teledysku będzie się rozgrywać na tej konkretnej egzoplanecie, ponieważ w poprzednich scenach narrator wyraźnie podkreślał, że nie jest to miejsce na dziś. This isn't the right place for today, is it? Nah. Not here. Oh, cute, but not here. Następuje wybuch, który ukazuje właśnie tę czerwoną siłę, która przybyła na egzoplanetę ewidentnie czegoś poszukując i widzimy także czerwone światło, które także będzie symbolizowało tę czerwoną siłę i prawdopodobnie jest to czujnik. Wszystko, co widzimy w teledysku do Power, jest jakby potwierdzeniem tego, co widzieliśmy w teaserze do Power, czyli tego, że moce EXO zostały odebrane przez czerwoną siłę, przez tę maszynę w postaci kul czy po prostu ciał niebieskich, dlatego EXO ukrywa się przed tą maszyną, ponieważ nie może korzystać ze swoich mocy. Xiumin podejmuje się próby walki z czerwoną siłą, aczkolwiek popełnia duży błąd, ponieważ używa nie swojej mocy, w efekcie czego następuje wybuch, który wyrzuca Xiumina w powietrze, a ten ląduje obok Chena. Prąd jest oczywiście mocą Chena, dlatego Jongdae wydaje się taki rozbawiony posunięciem Xiumina i dlatego też sam zabiera te kable i je złącza. EXO decyduje się stanąć do walki z czerwoną siłą, aczkolwiek nie za pomocą swoich mocy, ponieważ nadal ich nie ma, więc po prostu biorą broń i strzelają do RF-05. Jako pierwszy zaczyna walczyć Kai, jednak jego przeciwnik używa kuli z mocą Chanyola, czyli używa ognia i przez to Kai jest znacznie od niego słabszy. Suoseon i Dio atakują RF-05, w wyniku czego ta maszyna zostaje uszkodzona, aczkolwiek do nich dołącza także Kai i Xiumin i przez to ta czerwona siła staje się coraz słabsza. Jednak w momencie, kiedy koło nich pojawia się Xiumin, reszta członków wydaje się być zaskoczona jego obecnością i ponieważ Xiumin może być postrzegany jako szpieg czerwonej siły i właśnie dlatego
EXO jest w stosunku do niego takie podejrzliwe. RF-05 próbuje ponownie używać innych mocy, aczkolwiek pojawia się Chen, który ratuje resztę członków i ich ochrania. Odbija on tę moc, która trafia w czerwoną siłę i dzięki temu staje się ona niegroźna. Pokonanie RF-05 sprawia, że EXO ponownie odzyskuje swoje moce i staje się jednością, a na ekranie znowu pojawia się biały kod symbolizujący EXO-L. Kod uderza wielokrotnie przycisk i tym samym daje EXO więcej mocy i jest to ogromna przenośnia, która symbolizuje to, że dzięki EXO-L tak naprawdę EXO ma siłę. Jednak przyjrzyjmy się na moment tekstowi piosenki w tym konkretnym momencie. Zgodnie z tekstem możemy uznać, że ten kod przygłasza muzykę, czyli EXO-L rozprzestrzenia na cały świat muzykę EXO i dzięki temu oni rosną w siłę. W końcu pojawia się Baekhyun, którego nie widzieliśmy w tym teledysku, uruchamia on swoją moc i pojawia się zaćmienie. Symbolikę zaćmienia już wyjaśniłam w poprzednim filmiku, ale jeżeli chodzi właśnie o to zaćmienie, to ciekawy jest fakt, że EXO wydaje teledysk za każdym razem, kiedy jest to data jakiegoś zaćmienia, czy to obecnego, czy z przeszłości. Pojawia się całe EXO, które odzyskuje moc, jeden po drugim widzimy dokładnie, jak odzyskują tę moc i każdy z nich ją testuje, jednak jedna rzecz się nie zgadza, bo Baekhyun spada na ziemię prosto do wody. Tak jak już wspominałam na początku tego filmiku, istnieją różne teorie, jeżeli chodzi o Baekhyuna. Jedni mówią, że jest on zdrajcą, inni mówią, że będzie on wybawicielem, aczkolwiek możemy spojrzeć na to też z drugiej strony. Być może jest po prostu zaburzona chronologia tych teledysków, czyli Power w tym wypadku byłoby przed Coco Bop, a jak dobrze wiemy, o czym też już wspominałam w poprzednim filmiku, Coco Bop jest momentem spadania EXO na ziemię, czyli w tym wypadku Baekhyun spadłby na nią jako pierwszy. Wspominałam już, że Power jest teledyskiem krótkim, jest teledyskiem prostym, bogatym co prawda w symbole, ale naprawdę prostym do zrozumienia, więc nie wymaga analizy reszty teledysków tak bardzo szczegółowo, więc to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało, co prawda było krótko, ale sami widzicie, że to wszystko da się łatwo zrozumieć, da się łatwo zauważyć, więc czekajcie na kolejną część teorii do EXO. I oczywiście zostawcie po sobie ślad w komentarzach z własnymi teoriami. 거짓말 고백해